Dziś jesteśmy w Olsztynie, za moimi plecami widzicie tramwaj pod wysoką bramą, a w tym odcinku sprawdzimy działanie olsztyńskich tramwajów. Zapraszam do oglądania. Olsztyn przez dziesięciolecia związany był z tramwajami. W końcu pierwsza wersja sieci działała od 1907 roku z przerwą w okresie II wojny światowej aż do 1965 roku. Obecnie pamiątką po dawnych tramwajach jest fragment toru umieszczony pod wysoką bramą. Pół wieku musiało minąć, żeby urzeczywistnić marzenie o powrocie tramwajów do Olsztyna. Miasto w tym czasie zmieniło się diametralnie, a wraz ze zmianą wzrosła liczba mieszkańców do ponad 170 000 osób. W Olsztynie uruchomiono 3 linie tramwajowe, obsługiwane przez 15 Solarisów Tramino, a wszystkie poruszają się po 11 km torowisk. Układ nowej sieci w niewielkim stopniu przypomina tą starą. Jedynym wspólnym elementem jest to, że tramwaj dociera też do dworca głównego czy w okolice Wysokiej Bramy w centrum miasta. Pozostałe dwie krańcówki rozmieszczono przy ulicy Kantan na największym olsztyńskim osiedlu Jarotach oraz na skraju kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do tego miejsca prowadzi jednotorowa odnoga z jedną mijanką. Jednotorowy jest też odcinek w centrum prowadzący w okolice Wysokiej Bramy, a reszta sieci jest dwutorowa. Niektóre wydzielone odcinki torów pozwalają rozpędzić się do 70 km na godzinę, choć sieć olsztyńskiego tramwaju ciężko nazwać tramwajem szybkim. Krańcówki, jak na polskie warunki, zaprojektowano całkiem nietypowo. Nie spotkamy tu pętli. W zamian mamy tory końcowe, zakończone kozłami oporowymi. Z rozwiązania tego wynika konieczność stosowania taboru dwukierunkowego, z drzwiami po obu stronach składu i kabinami motorniczego na obu jego krańcach. Zaoszczędzono dzięki temu sporo powierzchni miasta, choć dla motorniczych oznacza to krótszą przerwę, spacer przez całą długość składu po każdym półkursie i przełączenie sterowania między kabinami. Tabor dwukierunkowy pozwolił jednak na budowę wąskich przystanków wyspowych w miejscach, gdzie nie było miejsca dla dwóch peronów zewnętrznych. Na ulicy Kościuszki powstały dwa przystanki wiedeńskie, gdzie pasażerowie wysiadają z tramwaju znajdującego się na środkowym pasie jezdni na wyniesiony pas zewnętrzny. Wielu kierowców zatrzymuje się przed tym wyniesieniem, gdy nadjeżdża tramwaj lub nie mają możliwości jego opuszczenia. Zdarzają się jednak przypadki, gdy kolumna pojazdów zajmuje powierzchnię wyniesioną, utrudniając pasażerom wsiadanie do autobusów oraz tramwajów. O dziwo, krawędzie jezdni bądź platform przystankowych nie są na równi z wejściem do tramwaju ani autobusu. centrum ruch tramwajowy poprowadzono wspólnie z autobusami na środkowym pasie jezdni. Ulicą Piłsudskiego w tych okolicach kursuje aż 12 dziennych linii, 11 autobusowych i 1 tramwajowa.
W szczycie pojazdy podjeżdżają więc praktycznie co chwilę i stanowi to też dobry punkt przesiadkowy. Krawężnik przy przystankach został łagodnie wyprofilowany, ułatwiając autobusom podjazd do krawędzi. Bardzo przyjemnym faktem dla pasażerów jest to, że wszystkie przystanki tramwajowe wyposażono w zadaszenie. Wiatę umieszczono nawet na bardzo wąskim przystanku Płoskiego. Z kolei krańcówkę przy ulicy Kanta wyposażono dodatkowo w parking rowerowy. Warto też wspomnieć, że przystanek w okolicach Wysokiej Bramy nie znajduje się jeszcze w docelowej lokalizacji na Placu Jedności Słowiańskiej. Z powodu trwających badań archeologicznych odłożono jego budowę do czasu realizacji drugiego etapu budowy linii tramwajowych. Linie tramwajowe ponumerowano od 1 do 3, co wiązało się z przeorganizowaniem i przenumerowaniem linii autobusowych na 3-cyfrowe. 1 i 2 przez większość dnia powszedniego kursują co 15 minut. Dodatkowo w szczycie 1 wzmacniana jest 3 tramwajami, co pozwala zwiększyć okresowo częstotliwość do 7,5 minuty, choć z 2 dłuższymi przerwami w czasie szczytu. 3 kursuje co pół godziny, choć docelowo miała kursować częściej, jednak przewoźnikowi zabrakło więcej tramwajów. W szczycie w ruchu jest 13 sztuk, a w rezerwie pozostają maksymalnie 2 tramwaje. Globalnie dla całej sieci tramwaje uzyskują prędkość komunikacyjną prawie 21 km/h. Linie obsługują tramwaje Solaris Tramino o długości 30 metrów, dość standardowej jak na polskie warunki. Tramwaje te są klasy GTX, czyli są to krótkie wagony przegubowe z wózkiem pod każdym członem. Spośród innych polskich tramwajów z pewnością wyróżnia je szerokość 2,5 metra. Czy 15 cm więcej od standardowego tramwaju to dużo? W pojazdach zawsze najwężej jest w przejściu między siedzeniami, a tutaj jest całkiem szeroko, nawet przy układzie 2 siedzeń z obu stron pojazdu. Mimo że to tramwaj z drzwiami po obu stronach, umieszczono aż 43 siedzenia, a łącznie tramwaj na pokład zabierze do 216 pasażerów. Następny przystanek Uniwersytet Badania. Istotnym elementem projektu tramwajowego było uruchomienie systemu ITS, który pozwolił zarządzać ruchem w mieście, wprowadzić kartę miejską oraz rozwinąć informację dla pasażerów. Podstawą systemu jest sterowanie sygnalizacją świetlną, a dzięki priorytetowej obsłudze tramwajów kursują one punktualnie. Przystankowe tablice z odjazdami w czasie rzeczywistym są już w zasadzie standardem w polskich miastach, ale aplikacje mobilne umożliwiające lokalizację pojazdów na mapie pojawiają się od całkiem niedawna. Fajnie, że jeszcze z perspektywy domu możemy sprawdzić, czy tramwaj, którym zamierzamy jechać, przyjedzie punktualnie na nasz przystanek. Problemy nadal sprawiają automaty biletowe, które potrafią odrzucać płatności kartą. Gdy tramwaje zjadą już do zajezdni, po ciężkim dniu pracy, wszystkie mają zapewnione miejsce w zadaszonej hali postojowej. Pozwala ona na postój maksymalnie 18 tramwajów.
Zajezdnia tramwajowa wyposażona jest również w stanowiska przeglądowo-naprawcze oraz myjnię. Stacjonuje tu też uniwersalny pojazd pogotowia technicznego z zainstalowanym pługiem. Wraz z rozbudową sieci tramwajowej planowana jest rozbudowa zajezdni o kolejną halę postojową. Tematem tramwajów miasto żyło przez ostatnie lata. O tramwajach powstała piosenka, wydano serię gadżetów i materiałów edukacyjnych, wybudowano nawet tramwajowy plac zabaw, a także wymyślono grę planszową. Gracze mają w niej za cel dowieźć określonych pasażerów na wybrane przystanki, a wygrywa ten, który to zrobi pierwszy. Cała komunikacja miejska dobrze prezentuje się w barwach stalowo-limonkowych, a mieszkańcy muszą się z tymi barwami identyfikować, licznie nosząc limonkowe kurtki. Olsztyn został polskim prekursorem współczesnych czasów w uruchamianiu sieci tramwajowej od podstaw. Już teraz planuje też jej rozbudowę, wydłużając część odnóg oraz budując zupełnie alternatywną trasę dla obecnego kręgosłupa sieci wzdłuż ulicy Sikorskiego. W Polsce mówi się też o uruchomieniu tramwajów w Radomiu lub Jaworznie. Czy wystarczy odwagi i środków do realizacji tych zadań? Trend budowania tramwajów nie jest zresztą wyjątkowy dla naszego kraju. We Francji w ostatnich latach otwarto kilkanaście nowych sieci tramwajowych, m.in. w Angers, Le Mans, Marsylii, Nicei i Reims. To nie koniec naszej wizyty w Olsztynie. W następnym odcinku zajrzymy na pokład nowego Solarisa 4. generacji. Co oprócz ultra nowoczesnego designu ma do zaoferowania ten pojazd, dowiecie się już wkrótce.